Właśnie w tym bloku na 9. piętrze dzisiaj nocowaliśmy u ludzi z couchsurfingu, u Maxa i Iriny, tak. Tak, oni poszli do roboty. Idziemy na razie zobaczyć na bazar, a potem pojedziemy do centrum. O, i szukać bankomatu. I szukać bankomatu. Najpierw. Widzicie, że pogoda się zepsuła, ale ten deszcz ma być tylko dzisiaj. Cała dobra sytuacja w tym wszystkim jest taka, że jest ciepło. I że możemy tu zostać jeszcze jeden dzień. Jutro ruszamy dalej w kierunku Omska, 240 km. Tu jest bazar. Wczoraj jest puste. Wczoraj tu pełno było ludzi. Chodźmy tam, bo tam jest tandyr. No może jeszcze nie jest otwarty. Pierożki, samsy za 50 rubli. Za 1,5 godziny będą dopiero lupioszki. A, tandyrny, tak? Tak. Za 1,5 godziny, no. Ostatnio nam kartę do rendy bankomat zabrał. Czekaliśmy wtedy 1,5 godziny. Nie, jakie 1,5 godziny? Pół dnia. Mieliśmy wyjeżdżać o 11, a wyjechaliśmy chyba o 3. Tutaj, teraz i tak cały dzień tu będziemy. No. Tu będziemy, więc... Też na to Jak wskazuje, mi zje kartę, to nic strasznego. na to wskazuje, że twoja karta już nie działa. Tak. Więc Tak jeśli ją wciągnie i nie odda, to po prostu chyba pójdziemy. Zróbmy próbę. A, widzicie, od razu oddał. Ta karta po prostu nie działa. Ta ale karta tam nie działa, a tu powinna, jeszcze też jest, powinna działać. tu jest jeszcze holenderska karta. Jest majstro. A, jest etap wybierania. Widzicie, można wziąć dużo pieniędzy. To jest najtańsze konto, ale Nie, działa. nie dał kasy. Dobra, to moja karta. Your request is being processed. Wygląda na to, że zadziała. Please take your money. Tu jest 2000 rubli i co można powiedzieć, nie chcemy robić dużej reklamy, ale Alior Bank się tutaj sprawdził. Dał pieniądze. No, a holenderski ING się nie sprawdził. ING się nie sprawdził. Bo tam jest maestro. Także jak będziecie Bez oglądać majstrów też to powinno działać. ludzie z Aliora, to proszę mi dawać jakieś dobre oferty na przyszłość. Bo robię wam dobrą reklamę. Alior Bank w Rosji działa. Słuchajcie, na przykład w sklepie takie piwo żiguliwskie, to jest 1,5 litra, jest teraz na promocji, kosztuje 79 i to wychodzi, ja już policzyłem na złotówki, złoty 60, około złoty 60 za piwo półlitrowe, czyli nie jest źle, ale widzicie, że inne są już ceny droższe, 124, chociaż też promocja. Przestało padać. Zjedliśmy śniadanie. Tak, kupiliśmy chlebek i taką kiełbaskę. Zjedliśmy to w budce. Ser. A tak, to był ser, ale wyglądał jak kiełbaska. Tak. Gadaliśmy z panem z Azerbejdżanu, który nam podarował 6 azerskich jabłek. A słuchajcie, tutaj jabłka są drogie, bo tutaj jabłka kosztują chyba z 5 zł albo więcej za kilogram. Także Najtańsze są za 4. potem poszliśmy do pana z Uzgen, do Uzbeka, żeby zjeść chleb i tam posiedzieliśmy. Zamówiliśmy sobie tylko kawę i herbatę za 2 zł. Znaczy po złotówce było, razem za 2 zł. Od tego nie zbiednieliśmy. Potem jeszcze posiedzieliśmy chwilę na bazarze, żeby popatrzeć, co jest ciekawego do zobaczenia w Nowosybirsku. A teraz idziemy na nogach do centrum, jakieś 6 km. Ale specjalnie jedziemy na nogach, żeby troszkę się rozgrzać. Tak, i najważniejsza rzecz jest taka, że na prognozie pogody jest, że od 18-19 ma się wypogodzić, także jutro powinny być 2 dni takie bezdeszczowe, ciepłe. Natomiast potem kolejne 2 jest znowu deszcz zapowiedziany. No. W każdym mieście byłego Związku Radzieckiego musi być coś takiego jak plac i pomnik chwały żołnierzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej,
U nich się to nie nazywa dokładnie II wojna światowa, tylko wielka wojna międzyojczyźniana. Na pomnikach wszędzie pisze, że to jest 1941 do 45, czyli nie jest to tak jak u nas 39, a wiemy, że właśnie w 39 z jednej strony napadli na nas Niemcy, a z drugiej właśnie Związek Radziecki. No, historia po prostu jest troszkę inna. Później prawie z każdej rodziny ze Związku Radzieckiego, czyli z rodzin uzbeckich, rosyjskich, ukraińskich, tadżyckich, kazachskich, ktoś w czasie tej wielkiej wojny zginął. W Polsce, w Niemczech wiele jest do tej pory mogił, gdzie leżą ci żołnierze po prostu nie, bez nazwisk, bez imion, nie wiadomo, oni zaginęli, wyszli i nie wrócili. Więc z tego powodu powstawały te monumenty, te pomniki. No w moim przekonaniu chwała tym ludziom za walkę z faszyzmem się należy. Co było dalej, to było dalej, no. Tutaj wietrzny ogień. Pewnie się przygotowują harcerze czy dzieci ze szkół do jakiegoś święta. Będzie jakieś święto Вы pewnie. делаете пятое задание или мы идем дальше? Пятое задание. Ну jest to trochę cieplej. Tak. Teraz żałuję, że nie kupiliśmy kiełbasek. Na tym pomniku, zaraz zobaczycie, podejdę bliżej, są wymienieni, tu są nazwiska ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny. Tam jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Patrzcie, nie widać końca, a takich ścian z tymi nazwiskami jest bardzo dużo. 4, tak? O, niesamowita ilość ludzi zginęła. Idziemy teraz, postaramy się przejść na drugą stronę rzeki. Nowosybirsk, nowe miasto na Syberii. Wszystkie budynki dość nowe, widać, że miasto jeszcze się buduje. Wczoraj nam powiedzieli, że przez turystów z zagranicy jest nazywane syberyjskim Chicago. Dlatego, bo jest dużo takich wysokich budynków. Trzecie, co do wielkości miasto w Rosji. Po stolicy Moskwie, Petersburgu i Nowosybirsk trzeci. Mają nawet, słuchajcie, tutaj metro. Przechodzimy przez most. Ale tu jest tak głośno, że ja nie wiem, czy cokolwiek będziecie słyszeć. Chcieliśmy porozmawiać ze sobą i mnie już gardło boli. Teraz mniej więcej jesteśmy już w centrum, wydaje mi się. To jest Krasny Prospekt, czyli ładna aleja. Tam jest ploszcza Lenina. Plac Lenina. Plac Lenina. Mi się wydaje, że tutaj w ogóle żadnych nazw nie zmienili. Lenin jest i Marks i Krasny coś tam i no wszystkie te komunistyczne nazwy jeszcze są. Tak, ale A nowe budynki też są. takie moje osobiste spostrzeżenia to Nowosybirsk wygląda jak Nowa Huta, tylko ma trochę więcej wyższych budynków. A poza tym nic ciekawego. Po prostu nic ciekawego. To będzie kaplica Świętego Mikołaja, ale pewnie i tak zamknięta. Na pewno. Nie chcesz wejść do Amsterdam Pub?
możemy. Patrz, jakby padało, są parasole. Nowosybirsk, trzecie co do wielkości miasto w Rosji, ale jakiegoś wielkiego wrażenia nie robi. Są jakieś takie ważne budynki, ale też szczególnie słabe nie są. Radzieckie miasto. Myślę, że co tu może być ciekawe, ale to tylko i wyłącznie w lecie, żeby sobie posiedzieć nad rzeką Tak. i tam się popływać, zapalić ognisko, zrobić jakieś szaszłyki. Plaża jest jakaś ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki. Natomiast wczoraj nam dziewczyna pokazała album Tomska i to była akurat stara drewniana architektura Tomska i tam myślę, że może być fajnie, tylko nam jest to nie po drodze, nie pojedziemy tam. Dorenda chce spaść. Tu jest fajnie, w dół można skakać. Dosłownie 5 minut drogi od placu Lenina znajduje się kościół katolicki. Właśnie w nim byliśmy. Jaka to jest ulica, pamiętasz? Ulica? Gorkowa. Gorkowa. 100. 100. No, to jest centrum miasta. Nowoczesne. Nowoczesny, tak. Proste, ale ładne. Zresztą ja w internecie czytałem, że on nie tak dawno temu został zbudowany. Nawet nie ma 100 lat na pewno. To w ogóle najstarsze budynki w tym mieście mają tylko 100 lat. Tak. W tym miejscu, tu, gdzie dotykam palcem, leżały cukierki. No, zjemy, bo trochę zgłodnieliśmy. Żeby mieć energię do znalezienia knajpy, gdzie coś zjemy. Dobre, porządne ukraińskie cukierki. Jakie te cukierki? Rosyjskie. Rosyjskie, tak? Nie ukraińskie, a rosyjskie. Rosyjskie też są dobre. Bardzo, no Zazwyczaj. te były dobre. Rosyjskie i ukraińskie są najlepsze. Lepsze niż polskie. Przepraszam. Nie ma za co. Faktycznie były bardzo dobre. Jedziemy metrem. Miasto, gdzie jedziemy metrem. Piąte. Tbilisi, Teheran, Baku i Almaty. I Almaty i teraz Teraz Nowosybirsk. 5. miasto. Myśmy jechali na ostatnią stację na linii czerwonej, czyli tu, jesteśmy. Plaszczad Marksa, a przebyliśmy Plaszczad Lenina.